Witamy w kolejnym odcinku, Witamy, cześć. trzecim już odcinku naszego vloga o wykorzystaniu sztucznej inteligencji w energetyce. Przypomnijmy, Łukasz Śladewski. Witam i Konrad Wojdan. Również witam wszystkich. Pracujemy w firmie Transition Technologies Advanced Solutions i na tym vlogu dzielimy się naszymi doświadczeniami projektowymi z projektów, w których wykorzystywaliśmy sztuczną inteligencję. No dobrze, to przejdźmy do rzeczy. Tak. Łukasz, twój ulubiony projekt. No, optymalizacja spalania. Taki pierwszy projekt, optymalizacja spalania w elektrowni z wykorzystaniem systemu do pomiaru dystrybucji temperatury, rozkładu temperatury w poprzecznym przekroju komory paleniskowej. Nie? To tylko wyjaśnimy wszystkim. Optymalizacja spalania. Mówimy o elektrowniach zawodowych. Jak przyjeżdżacie, to czasami widzicie takie bloki. No tak, Duże wygląda hale. Takie duże hale, takie rzeczywiście wieżowce bez okien. 50-60 metrowe. W środku znajduje się kocioł. Kocioł. Taki boiler duży, Tak. w którym podgrzewamy wodę po to, żeby zmieniła się w parę i ta para napędza turbinę. No i teraz jak tą wodę podgrzać w sposób optymalny? No, tego właśnie dotyczą Wygenerować projekty. tę parę. Tak, żeby zużyć jak najmniej paliwa, nie wiem, węgla, gazu, Jest to oleju, bardzo czym to tam skomplikowany palimy. proces. Jeden z najbardziej skomplikowanych, jeżeli chodzi o ilość sygnałów wejściowych i wyjściowych. Mi Oraz się wydaje, że jeżeli chodzi największy niedekomponowalny proces Tak. w przemyśle. w przemyśle, w procesach energetycznych. I też wiele kotłów, nawet pracujących w jednej elektrowni jako załóżmy 8-10 identycznych z założenia kotłów. Każdy z nich jest troszeczkę inny, każdy ma inną dystrybucję paliwa i powietrza, czyli jak dostarczamy paliwo do takiego spalania, ile mamy klap powietrza, jak możemy te klapy, tymi klapami sterować tak, żeby dystrybuować odpowiednio to powietrze. I tutaj w tym projekcie wykorzystany był system, który mierzył dźwiękami za pomocą wychwytywania fal dźwiękowych. Potrafił przygotować pewną mapę temperatur, patrząc z góry, czyli na poprzecznym przekroju kotła, jak wygląda rozkład temperatur w komorze paleniskowej, co mogłoby świadczyć o poprawnej lub nie dystrybucji paliwa i powietrza do takiego spalania. Nie? Czyli jednym słowem nad ogniskiem rozstawiamy sobie dyskotekę, mikrofony i głośniki. Tak? I dzięki temu tworzy nam się taka wirtualna mapa temperatury nad tym ogniskiem. Tak. I wiedząc, że tu jest wyższa temperatura, tam jest niższa temperatura, jednocześnie potrafimy stwierdzić, czy tam jest za dużo powietrza w stosunku do paliwa, czy tam jest za mało powietrza do paliwa. Warto podkreślić, że to był projekt grantowy, czyli napisaliśmy wspólnie z naszymi kolegami z elektrowni wniosek i z uczelnią i otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację badań w tym projekcie, ponieważ to było innowacyjne podejście z wykorzystaniem tego systemu do modelowania procesu spalania. No i oczywiście to kryterium, czyli uzyskaliśmy bardzo dobry efekt w postaci poprawy sprawności oraz obniżenia emisji NOx. To był nasz wspólny projekt, byliśmy tam wspólnie jako badacze. Nawet z tego projektu powstała moja praca doktorska, nasza wspólna praca, gdzie faktycznie wykorzystałem sztuczną inteligencję, czyli nasz system do optymalizacji procesu spalania, żeby zamodelować cały proces spalania i prowadzić spalanie, czyli dystrybucję paliwa i powietrza w taki sposób, aby właśnie konkretnie uzyskać wzrost sprawności oraz obniżenie emisji NOx. Dla chętnych myślę, że umieścimy link do artykułu w Applied Energy, prawda? Ukazał się artykuł na temat tego projektu. Może tylko... Nawet był cytowany nie tylko przez naszych kolegów. Tak jest. Ktoś go czytał. Ktoś go przeczytał i się do niego odniósł. Tak, ale rzeczywiście projekt bardzo ciekawy. Czym jest, tylko wspominasz o tej dystrybucji paliwa i powietrza do kotła. Myślę, że nasi widzowie niekoniecznie mogą wiedzieć, czym to jest,
ale wybacz za taką brutalną analogię. Natomiast wyobraźcie sobie ognisko. Tak? No i teraz wiadomo, że jak jest to ognisko, ono dogasa, to jest, jak mamy 3 osoby przy ognisku, to jest 5 pomysłów, gdzie dorzucić, jakiej grubości kłodę, gdzie dmuchnąć, czy już dmuchać, a może już przestać dmuchać. Ale bardzo ciekawe dyskusje można przy takim ognisku prowadzić. I w zasadzie ten nasz algorytm optymalizacji robi to samo. To znaczy zastanawia się, gdzie dorzucić, tylko nie kłodę, czy tak trochę z lewej, czy z góry, czy pod spód, tylko już paliwo, jakim jest węgiel, gaz, olej, najczęściej węgiel, tak? Mieszanka pyłowo-powietrzna, ale także gdzie dmuchnąć tymi klapami. Mamy setki klap, gdzie możemy decydować, że będziemy dmuchać wyżej, niżej, z lewej strony, nad płomieniem, w płomień. I tak samo tutaj, prawda, w ognisku. W zależności gdzie dmuchniemy, to albo nam się lepiej rozpali, albo gorzej, a jak zrzucimy szyszkę, to będzie dymić i tego nie chcemy. Żeby dodać jeszcze jakby troszeczkę do tego, co powiedziałeś, no to w jednym z takich kotłów, nie, w jednej elektrowni, to jest ponad 120 klapek powietrza, różnych klapek powietrza, czyli ilość kombinacji, która jest możliwa do wyboru, decydując o dystrybucji takiego powietrza do spalania, no jest przeogromna, więc trzeba To są jeszcze wentylatory, jak nam się ogień przyklei do jednej ściany, możemy zadziałać wentylatorami spalin powietrza, próbując go przepchnąć w inne miejsca, próbując tak zarządzać tym, jak to Amerykanie mówią, fireball, tym kształtem płomienia, żeby unikać takich stref wysokich temperatur, bo to generuje emisję NOx-ów, a trochę o tym właśnie kształcie płomienia wnioskuje ten system głośnikowo-mikrofonowy, który mierzy ten rozkład tej temperatury. Dla niskiego obciążenia takiego kotła ten płomień, ten proces spalania powinien wyglądać troszeczkę inaczej. Dla wysokiego obciążenia również troszeczkę inaczej ze względu właśnie na co? Na sprawność. Od czego zależy sprawność takiego kotła, nie? Od strat. Nie? Należy się zastanowić, w jaki sposób moglibyśmy realizować proces spalania, żeby minimalizować te straty. Nie? Ilość paliwa w żużlu, ilość paliwa w popiele, strata wylotowa, czyli ilość powietrza do spalania. O tych wszystkich stratach, o tych wszystkich parametrach, niektóre z tych parametrów są mierzone laboratoryjnie, na przykład raz na dobę albo 3 razy na dobę, w zależności od elektrowni. I również możemy zastosować pewien soft sensor i zamodelować sobie takie pomiary, które są pomiarami nieciągłymi i zastosować je do procesu spalania. W związku z tym poziom skomplikowania takiego procesu jest bardzo duży. Bardzo duży, bo ciężko go zamodelować tak fizycznie, matematycznie. I jak się rozmawia z operatorami takiego procesu, to jest to zazwyczaj pewna wytarta ścieżka, którą się idzie, która zapewnia względnie święty spokój. Nie? Do czasu, aż się coś nie zepsuje. Do czasu, aż się coś nie zepsuje, ale najczęściej się nie psuje, no bo te nasze elektrownie 30, ja 40... taką ciekawostkę, jak się zepsuło właśnie. Jak się zepsuło. No, a w każdym razie, no to tak rzeczywiście, no i to złożoność tego systemu jest wyzwaniem i dlatego stworzyliśmy ten system Silo. To jest taki optymalizator, który na bieżąco uczy się odpowiedzi, znaczy w zasadzie uczy się modelu procesu na podstawie odpowiedzi procesu, czyli może jakie mamy odpowiedzi, no, zwracamy mu uwagę na emisję NOx-ów, emisję CO, temperatury pary świeżej, temperatury pary wtórnej, temperatury spalin, to co mówisz, tak? Po lewej, po prawej stronie kotła. Zawartość tlenu w spalinach za kotłem. Także jest tych, no tak z 20 kluczowych takich parametrów procesowych musimy sobie mierzyć i zastanowić się, jak te 100 urządzeń wpływa na te 20 parametrów, kiedy każde urządzenie wpływa na 20 parametrów z innym wzmocnieniem, z inną dynamiką, jeszcze w zależności od punktu pracy. Na niskiej mocy inaczej, na wysokiej mocy inaczej. Przy takim węglu jeżeli w taki sposób, w wilgotnym węglu tak, w suchym tak, jeszcze dodamy takiej konfiguracji biomasy. młynów, biomasa. Więc to jest to naprawdę skomplikowane i rzeczywiście wcześniej podchodziliśmy do modelowania tego procesu tak, na początku lat 2000, jeszcze tam w 1999 roku w ogóle pierwszy taki projekt był robiony,
Te sławne neurony, nie? To się... Gdzie robiliśmy sztuczne sieci, wykorzystywaliśmy sztuczne sieci neuronowe do zamodelowania tych charakterystyk procesu na niskiej, na średniej, na wysokiej mocy dla różnych konfiguracji młynów węglowych, a później rozmywaliśmy wyjścia tych sieci. No to była taka sieć Takagi Sugeno Neurofuzzy, takie podejście. Fajne, ale ile było roboty, żeby to zidentyfikować model, ile testów trzeba było wykonać, aby pozyskać dane treningowe, tak? Zmiana obciążenia elektrowni to jest nie tylko pójście do inżyniera, który z nami realizuje ten projekt, ale to trzeba zadzwonić do operatora systemu przesyłowego, zamówić tę moc. No tak, ale generalnie zaplanować sobie te testy i trwa taki pojedynczy test, kiedy mówimy, proszę rusz tam obciążeniem kotła o 1%, no to mamy na 2 godziny zabawy, a tych testów trzeba zrobić odpowiednio dużo, więc to jest parę tygodni testów. Zapewnienie odpowiedniej jakości paliwa, czy w czasie się nie zmieni to paliwo, czyli w czasie nie spadnie deszcz, który też wprowadzi nam pewne zakłócenie. No więc rzeczywiście, a później utrzymanie tego modelu też jest wyzwaniem, no bo oczywiście urządzenia się degradują, wymieniane są na nowe, zmienia się paliwo, zmieniają się wyzwania co do tego, jak prowadzić kocioł, chociażby w związku z rozwojem OZE. I no to wymaga znowu eksperymentów identyfikacyjnych, aby pozyskać dane treningowe. Więc tak jak żeśmy wcześniej wspomnieli we wcześniejszych odcinkach, zły model to złe decyzje, a dobry model to dobre decyzje, więc utrzymanie odpowiedniego modelu, dobrze dopasowanego do aktualnej sytuacji pozwala podejmować dobre decyzje. Tak, więc wymyśliliśmy taki sztuczny system immunologiczny, który sam uczy się tego procesu w sposób autonomiczny. Tak jak nasz układ odpornościowy sam uczy się odpowiedzi na ataki przez wirusy, przez patogeny. Na początku, jak pierwszy raz zostaniemy trafieni tydzień w łóżku z wirusem, gorączką, tak. A ten sam wirus za miesiąc już po prostu spowoduje, że czy za rok już po prostu spowoduje, że będziemy tylko się słabo czuć, ale przyjdziemy do pracy i będziemy efektywnie pracować. Więc dokładnie. Taka adaptacja. Właśnie, i to wykorzystujemy, prawda? Ten efekt też w naszym algorytmie, który tak naprawdę obserwuje, w jaki sposób te 20 parametrów, które obserwujemy, zmienia się pod wpływem decyzji algorytmu i buduje sobie takie cegiełki wiedzy i w zależności od zakłóceń, czyli tych wirusów, które nas atakują, obciążenia kotła, konfiguracji pracy młynów węglowych, jakości paliwa, dobiera sobie z tej swojej pamięci immunologicznej odpowiednie cegiełki wiedzy. Jak podniosłem ilość tlenu w spalinach, to mi spadło CO, ale wzrosły NOx-y, to sobie mam to zapamiętane, to teraz wezmę sobie najnowsze te odpowiedzi procesu dla tego konkretnego punktu pracy i zbuduję model. Tak. Taki model, który będę mógł wykorzystać w optymalizacji, ale tu i teraz. Czyli w poszukiwaniu optymalnego rozwiązania, aby spełnić nasze cele zdefiniowane w funkcji celu. Nie? Tak. I praca tych 100 urządzeń, automatycznie ten algorytm automatycznie decyduje o pracy tych 100 urządzeń i wysyła te decyzje do systemu sterowania. A system sterowania automatycznie wprowadza je w życie, więc de facto mówimy o takim autonomicznym samochodzie, tylko tutaj autonomicznym operatorze sterującym procesem. Bardzo fajna rzecz, bo to jest fajna zabawka. Raz, tak. Taki kocioł, a dwa, że rzeczywiście są efekty, to znaczy potrafimy wyprodukować więcej energii z tej samej ilości paliwa. Przy mniejszej emisji. Przy mniejszej emisji. Tej emisji mamy mniej o jakieś 15-20%, więc to jest taka mała cegiełka, która oprócz dobrej zabawy, malutką cegiełkę dostarczamy dla świata, taki prezencik, że powietrze będzie odrobinę czystsze. Dzięki softowi, bo nic... Często to wspominam na prezentacjach, na spotkaniach, że to był czas, w którym my dbaliśmy już o środowisko, w momencie, kiedy nie było to jeszcze tak bardzo modne, nie? Tak. Czyli motywacją do wprowadzenia tego systemu były właśnie ograniczenia emisji, były właśnie potrzeby
optymalizacji procesów w kontekście obniżenia kosztów. No i właśnie wzrost sprawności kotła, który jest wynikiem działania optymalizacji spalania, obniżenie emisji, pierwotnej emisji takich substancji jak tlenki azotu, jak tlenki węgla, pozwalają właśnie na mniejsze zanieczyszczenie powietrza, a wykorzystując instalacje do oczyszczania spalin, na mniejsze zużycie reagentów, takich jak woda amoniakalna, jak mocznik i tak dalej, nie? Jednym słowem, to jak w hydrozagadce chyba, to jest cytat z hydrozagadki, dobrze jest łączyć przyjemne z pożytecznym i dobrze jest mieć odznakę. Tak mniej więcej jest w tych projektach. Tak. Ale jeszcze obiecałem, że powiem o tej awarii, tak? Mówię, że tak, no. rzadko się zdarzają, ale się zdarzają. Siedziałem sobie w elektrowni w Stanach Zjednoczonych, były 2 bloki 600 MW. Na jednym rzeczywiście ten optymalizator już został wdrożony, sobie fajnie chodził i wdrożyłem optymalizator na bloku drugim. Ale dopiero co zainstalowałem, ten optymalizator się jeszcze uczył, zdobywa tą wiedzę, ale już tam zaczynał poprawiać parametry procesu i nagle zatrzęsło całym control roomem. Mówię, Jezus Maria, trzęsienie ziemi, nie? Ale co, w Stanach pośrodku niczego, gdzie tam, nie, to nie trzęsienie ziemi, tylko wał młynu węglowego strzelił. I rzeczywiście to było takie huk i uderzenie. No i musieli awaryjnie przestawić się na zupełnie do tej pory niewykorzystaną konfigurację pracy młynów węglowych. Operatorzy mieli ogromne problemy, żeby prowadzić proces przy tej konfiguracji. Czarny dym leciał z komina, bo tam emisja CO to po prostu na suficie wisiała. Był maksymalny poziom mierzalny. No, włączyli optymalizator. Tak? I ten optymalizator był w stanie rzeczywiście zbić te emisje do akceptowalnych poziomów i nauczył się, jak prowadzić proces autonomicznie, tak? Jak prowadzić proces w tych zupełnie nowych, nieznanych warunkach. Więc naprawdę byłem wtedy z tego rozwiązania dumny, bo tak jak mówisz, że to jest temat Twojego doktoratu w zakresie właśnie tych rozwiązań głośnikowo-mikrofonowych estymujących rozkład temperatur, nie? To tak samo, sam algorytm to też temat mojego doktoratu, więc to jest nasze jak gdyby wspólne tutaj dzieło, więc tym bardziej też zamieścimy te satysfakcję. publikacje naukowe, nie? Tak, myślę, że ile tak. tam było? Z 20, 30? Oj, dużo tego było. Aczkolwiek to chyba najbardziej cytowana jest ta Twoja, więc na Google Scholar można nas znaleźć i można się znaleźć te nasze publikacje. Tak. No i co? W końcu zamiast o 4 projektach opowiedzieliśmy o jednym naszym wspólnym, chyba ulubionym. Tak. Ale myślę, że jeżeli chcielibyście jeszcze posłuchać o takich projektach, o nie wiem, optymalizacji warszawskiej sieci ciepłowniczej, czy optymalizacji dużej elektrociepłowni przemysłowej, to jest zresztą ten algorytm był wykorzystywany. Tak. Czy o programie Bloki 200+, który zrealizowaliśmy. Był super ciekawy i był dużym projektem w skali całego kraju, w dużych konsorcjach za duże budżety. Tak, robili z takiego już starszego maluszka, chcieliśmy zrobić Ferrari i po części się to udało. Trochę było to Ferrari, a trochę Lamborghini, ale bardziej w kierunku traktorów Lamborghini, a nie samochodów wyścigowych, bo faktycznie program miał na celu właśnie stworzenie ciężko pracującego bloku energetycznego. Tak jest. Także piszcie w komentarzach. Na dzisiaj chyba na tym skończymy. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia. Cześć.